Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dlaczego dolar nie lubi Chin? I bądź gotowy na wielki ruch. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zaczynamy. Dlaczego dolar nie lubi Chin? I bądź gotowy na wielki ruch. Jednak podczas dzisiejszej sesji najważniejsze będzie to, jak zachowa się popyt na ryzyko na indeksach giełdowych na Wall Street. Z powodu tego, że wczoraj doszło do ważnego odbicia potwierdzenia znaczenia średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. No i oczywiście potwierdzenia istnienia i odbicia także od linii Bessy, która została pokonana kilka tygodni temu, jako że rynek obronił się i wraca w rejon 4000 punktów, więc jeżeli dzisiaj indeks giełdowy na Wall Street Standard & Poor's zakończy tydzień nad poziomem 4000 punktów, to wydarzenia, które będą miały miejsce w kolejnych dniach, powinny być jeszcze bardziej optymistyczne dla popytu na ryzyko, ponieważ rynek sobie uświadomi, że stopy procentowe rynkowe nad poziomem 4% nie są w stanie pokonać optymizmu na giełdach papierów wartościowych, że stopy procentowe na takich poziomach są już zdyskontowane przez rynki finansowe i być może nawet następna fala Bessy na amerykańskich obligacjach także jest już w cenach i że takie wydarzenie nie przełoży się na negatywne oceny co do perspektyw wyników spółek giełdowych. I to byłaby bardzo dobra wiadomość dla popytu na ryzyko i zachęcałaby do tego, żebyśmy rozpoczęli wkrótce następną falę silnych wzrostów na indeksach giełdowych i generalnie kupowania ryzyka na całym świecie. Dlatego ten wykres, który był już dzisiaj o poranku zamieszczony, jest tak istotny, a jeżeli dzisiaj, jeszcze raz przypomnę, indeks giełdowy Standard & Poor's zakończy dzień i tydzień nad poziomem 4000 punktów, to sukces byków będzie pełny. I będzie to zaproszenie do tego, żeby w kolejnych dniach jeszcze bardziej wyciągać ryzyko tak wysoko, jak tylko się da. Optymizm także wieje z indeksów giełdowych w Europie. Przede wszystkim widzimy tutaj potwierdzenie odbicia i znaczenia poziomu 15 300 punktów jako wsparcia na indeksie DAX i wygląda na to, że będzie bardzo, ale to bardzo trudno nawet wrócić w rejon tego poziomu. Jest ogromna szansa na to, że będziemy wkrótce atakować ostatnie maksima z dużym potencjałem ku temu, żeby je pokonać, z tym, żeby ruszyć dalej w okolice maksimów wszechczasu, więc optymizm, który widać teraz na giełdzie w Niemczech, powinien być kontynuowany, powinien podczas sesji amerykańskiej być także widoczny. I widzimy, jak europejskie spółki z indeksu Eurostoxx 50, potwierdzając swoje wsparcie, jeszcze bardziej zachęcają do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej. Wygląda na to, że to zatrzymanie, które miało miejsce w październiku, nie wyrządziło wielkiej szkody tym największym spółkom europejskim, a jeżeli się okaże, że wkrótce przebijamy lutowe maksima, to naprawdę to będzie zaproszenie, żebyśmy wykonali następny rajd wzrostowy, kolejną falę ruchu w górę, dyskontując optymistyczne scenariusze rozwoju sytuacji w gospodarce europejskiej w następnych miesiącach i w następnych kwartałach. Więc obserwujmy także ściśle, co się dzieje na giełdzie w Europie. No i teraz wróćmy do tematu, który jest teraz przewodni. Dlaczego amerykański dolar nie lubi Chin? W tym tygodniu poznaliśmy bardzo istotne dane makroekonomiczne z Chin. Okazało się, że wskaźnik PMI dla przemysłu dynamicznie wrócił nad poziom 50 punktów. Był to największy wzrost od 2012 roku i doszło do umocnienia wszystkich rynków związanych z ryzykiem i osłabienia amerykańskiego dolara. I dzisiaj poznaliśmy kolejne odczyty wskaźników, tym razem dla sektora usługowego i także dane były optymistyczne, więc amerykański dolar się osłabia, co oznacza, że im są dane lepsze makroekonomiczne z Chin, tym bardziej
amerykański dolar jest sprzedawany, ponieważ rynek uważa, że w takiej sytuacji dojdzie do globalnego ożywienia gospodarczego i że przełoży się to na wzrost apetytu na ryzyko, a jeżeli wzrost apetytu na ryzyko występuje, to świat pozbywa się amerykańskiego dolara. Dlatego też amerykański dolar nie lubi Chin, a przede wszystkim tych danych makroekonomicznych, które pokazują dynamiczne odbicie, ożywienie gospodarcze w chińskiej gospodarce. I to jest oczywiście dobra wiadomość także dla polskiego parkietu. Warto być tego świadomym, że ten amerykański dolar, który na chwilę obecną ma dużą szansę, żeby zakończyć cały tydzień nad poziomem 1,06, jeżeli zakończy tydzień ze świecą z jak najmniejszym albo najlepiej bez większego górnego cienia, to byłoby to także zaproszenie do tego, że w okresie, kiedy będziemy dyskontować niezwykle ważne informacje makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, czyli dane z rynku pracy, dane o inflacji, decyzje Europejskiego Banku Centralnego, czy też decyzje Fedu w sprawie stóp procentowych, cały czas będą faworyzowane scenariusze przeciwko amerykańskiemu dolarowi i to pomimo tego, że wygląda na to, że sytuacja fundamentalna sprzyja temu, żeby amerykański dolar był tutaj bardzo wrażliwy na zmianę tych danych makroekonomicznych, które się pojawiają, które sygnalizują z kolei podwyższanie oczekiwań co do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Drugą częścią tematu, który jest przewodni w tym wpisie, jest, że należy być gotowym na wielki ruch, a odnosi się to do par związanych z jenem, a przede wszystkim na dolar jena. Amerykański dolar był już przeanalizowany, natomiast jen jest niezwykle interesujący, ponieważ tutaj rynek poprzez implikowaną stopę procentową na rynku opcyjnym sygnalizuje nam, że należy oczekiwać naprawdę bardzo dużej aktywności i zmienności na parach związanych z jenem, przede wszystkim na dolar jenie, więc bądźmy gotowi na wielki ruch, na bardzo dużą zmienność na wszystkich parach związanych z jenem. I jeżeli się okaże, że wkrótce amerykańskie obligacje wykręcają i znowu rentowności spadają, a amerykański dolar jest sprzedawany, to w takiej sytuacji powinna oczywiście wystąpić bardzo silna presja na umocnienie jena japońskiego. Ja osobiście daję około 52-55% prawdopodobieństwa, że w kolejnych dniach jen jednak będzie się umacniał, a nie tracił na wartości. Naprawdę bądźmy gotowi na wielki ruch, na dużą zmienność na wszystkich parach związanych z jenem. Ten amerykański dolar i oczywiście japoński jen będzie sygnalizował, że być może w tym roku najbardziej interesująca zmienność będzie właśnie na parach związanych z jenem i ten rok na rynku forexowym może sprawić, że królem forexu w tym roku właśnie będzie japońska waluta. Warto być na to gotowym. Z danych makroekonomicznych poznaliśmy dzisiaj ostateczny odczyt wskaźników PMI dla strefy euro, dla poszczególnych krajów strefy euro. Okazuje się, że te dane są ciut gorsze niż zakładały prognozy, ale będziemy je weryfikować z danymi ze Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza tymi ISM o godzinie 16. W momencie tworzenia tego wpisu jeszcze ich nie znamy. Natomiast jeżeli one będą oczywiście, im słabsze będą te dane makroekonomiczne, tym lepiej dla popytu na ryzyko i myślę, że taka odwrócona, pokrętna logika powinna cały czas dominować na rynku. Z ciekawostek pojawił się dzisiaj raport Morgan Stanleya dotyczący tego, że bank zdecydowanie podwyższa swoje oczekiwania co do tego, gdzie Europejski Bank Centralny osiągnie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych i w tym wypadku bank spodziewa się, że stopy osiągną swoje apogeum w rejonie 4%. Amerykańskie obligacje dzisiaj w momencie tworzenia tego wpisu testują poziom 4%, co oznacza, że ten poziom cały czas jest w grze, a dzisiaj każde zamknięcie poniżej będzie jeszcze bardziej sprzyjało popytowi na ryzyko. Warto po prostu być na to przygotowanym i cały czas pamiętamy o tym, co się dzieje na rynku kryptowalut, ponieważ sygnały, że kolejna instytucja finansowa powiązana z rynkiem kryptowalut może zbankrutować, może mieć kłopoty finansowe, doprowadziła w nocy do mocnej przeceny kryptowalut, w tym oczywiście Bitcoina, i zobaczymy, czy Amerykanie będą to potwierdzać, a prawdopodobnie tak będzie, więc tutaj Bitcoin wymyka się z tego schematu, który sygnalizował, że jeżeli popyt na ryzyko atakuje, to także Bitcoin jest
kupowany. W takim wypadku te specyficzne wydarzenia dla Bitcoina zaburzają te schematy. No i wygląda na to, że świeca tygodniowa, którą widać na wykresie, będzie potwierdzała odbicie z poprzedniego tygodnia od średniej 200-sesyjnej, czyli poziomu 25 tysięcy dolarów, co widać bardzo ładnie na wykresie. Rynek surowcowy, widzimy, że zachowanie złota sygnalizuje, że rynek oczekuje w tym wypadku osłabienia amerykańskiego dolara i spadków rentowności, więc zachowanie złota, które zbliża się do poziomu 1850 dolarów, jest bardzo interesujące i ważne. Obserwujemy także, że na rynku surowcowym miedź walczy o ten poziom psychologiczny 9000 dolarów i ten poziom cały czas jest w grze, pomimo tego, że trwa sesja europejska i pamiętamy, że cały czas pomimo spadków ceny gazu jest on oddalony od tych poziomów, które były notowane 2 lata temu, przed tych wszystkich zdarzeń związanych z szokami podażowymi, które były generowane przez ryzyko geopolityczne. No i teraz czas na krajowe podwórko Polski aktywa. Dzisiaj najważniejsze jest to, gdzie euro-złoty zakończy notowania. Jeżeli będzie to poniżej poziomu 4,70, to spodziewam się dalszej aprecjacji krajowej waluty i na razie widać dużą walkę o ten poziom. Poziom moim zdaniem jest cały czas w grze, a po godzinie 16 będzie się moim zdaniem bardzo wiele tutaj działo. Obserwujemy także cały czas presję na polskie obligacje. Moim zdaniem to, że nie udaje się pokonać średniej 200-sesyjnej, faktycznie ją potwierdza i oznacza, że rynek oczekuje na raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego, który poznamy za kilka dni, na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych oraz na decyzję Fedu i Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego polityki monetarnej, danych oczywiście o inflacji z najważniejszych gospodarek na świecie i to będzie miało także duże znaczenie dla polskich papierów, które relatywnie cały czas są kupowane. Zobaczmy, amerykańskie obligacje docierają do swoich maksimów z października, a polskie obligacje są bardzo daleko oddalone od tych poziomów. To naprawdę jest sygnał bardzo silnego, relatywnego kupowania polskich obligacji względem tych ze Stanów, a sytuacja techniczna na ETF-ie, na całą polską krzywą dochodowości pokazuje, że jesteśmy prawdopodobnie świadkami ruchu powrotnego do linii szyi, formacji podwójne dno i moim zdaniem będziemy wkrótce zawracać w górę, czyli rentowności będą spadać, polska cała krzywa dochodowości będzie opadać, a to jest sygnał, że rynek będzie dyskontował nie tylko dane z całego świata, ale także, że nastąpi następna fala dyskontowania procesów dezinflacyjnych na polskich obligacjach. Rynek warszawskiej giełdy papierów wartościowych, który w tym tygodniu obronił na indeksie WIG20 poziom 1800 punktów, też moim zdaniem sygnalizuje, że popyt na ryzyko ma przewagę. Jeżeli dzisiaj sesja zakończy się na maksimach, bądź też na blisko maksimów podczas tej sesji, to jeszcze bardziej wzrośnie prawdopodobieństwo, że w następnym tygodniu będziemy świadkami następnej fali wzrostowej cen polskich akcji i to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość. I na koniec tego materiału jeszcze raz zachęcam do tego, żeby tam na dole, linki w opisie i link w komentarzu, zapoznać się z raportami dotyczącymi najciekawszych wydarzeń, które się działy w ostatnich tygodniach i w ostatnich dniach, czyli jak inwestować w sztuczną inteligencję. To jest niezwykle interesujące zagadnienie. O rekordowych zyskach PKN Orlen, jak je interpretować oraz co to jest smart money, wyjaśnia Rafał Glinicki. Zachęcam do tych materiałów, przypominam, tam na dole linki w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano, a dzisiaj życzę oczywiście wielkich, dodatnich stóp zwrotu podczas sesji amerykańskiej. Pozdrawiam!